Na rynku dronów mamy już całkiem sporo opcji w kategorii wagowej do 250 gramów, czyli w takim bardzo dużym skrócie taka waga pozwala nam latać prawie wszędzie. Choć tak jak mówię, propozycji jest sporo, to myślę, że ta kategoria wagowa dopiero będzie się rozkręcać i pojawi się niedługo dużo więcej opcji w tak niskiej kategorii wagowej. Niestety niska waga to również pewne ograniczenia. Żeby zmieścić tutaj dużą baterię czy dobrą kamerę, no to niestety pewne rzeczy trzeba wyciąć i dość kontrowersyjną decyzję podjęło ostatnio DJI, wycinając całkowicie takie mechaniczne chłodzenie z ich najnowszego drona, czyli DJI Mini 3 Pro. I posypało się bardzo dużo komentarzy z obawami, że ten dron będzie się zwyczajnie przegrzewał i na przykład tak jak mamy to w Autelu, gdzie ten wiatraczek jest, no takie rozwiązanie po prostu będzie lepsze. Już kiedyś jak wychodził Mini 1, to inżynierowie z forum tam się wypowiadali, że przecież to bez sensu, bo jak dron ma 249 gramów, włożymy kartę pamięci, to nagle już przekroczy tę wagę. No, kilka tysięcy inżynierów w DJI widocznie tego nie przewidziało, no i taką gafę popełnili. Oczywiście okazało się, że tak nie jest, natomiast w tym przypadku można mieć trochę racji, bo jak wiemy, chociażby ich kamerka sportowa przegrzewała się od nagrywania 4K 30 klatek. Dron faktycznie nie posiada tutaj wbudowanego wiatraczka, ale sporo osób zapomina, że mamy tutaj 4 ogromne wentylatory, które generują bardzo duży ciąg w dół. Kwestia teraz, żeby ten ciąg przenieść jakoś do procesora. No i tutaj są takie wloty powietrza, które w teorii powinny nam ten procesor schłodzić. Są też wloty tutaj z przodu, ale część użytkowników obawia się, że jeśli po prostu będziemy stać, na przykład robić jakiegoś timelapsa i nie będzie tego ruchu powietrza związanego z samym lotem, no to zwyczajnie nie wystarczy. Jednak czy DJI pozwoliłoby sobie na taką gafę, żeby wypuścić takiego drona i sprawić, że przegrzewa się od nadmiernych temperatur? Z tego właśnie powodu pojechaliśmy na Chorwację, gdzie jest nieco cieplej niż w Polsce. No i to dzisiaj przetestujemy. Ale żeby nie było tak łatwo, to test nieco utrudnimy. Po pierwsze, wystartujemy dronem i nie będziemy się nim w ogóle przemieszczać, tak żeby nie korzystał z tych przednich wlotów. Po drugie, zamiast włączać timelapsa, który nie zużywa zbyt wiele zasobów procesora, to włączymy mu nagrywanie 4K 50 klatek, tak żeby obciążyć go maksymalnie. Po trzecie, nie wylatamy tylko jednej baterii, tylko wylądujemy i szybko będziemy zmieniać na kolejne, aż zużyjemy całe Flymore Combo. Mamy 35 stopni i nie wieje jakoś szczególnie mocno, więc jeśli w takiej sytuacji ten dron wytrzyma tę próbę, no to myślę, że nie mamy się o co martwić. Pierwszą baterię mamy za sobą. Nagrywania było 24 minuty, a więc zmienimy. Dron cieplutki, ale czy parzący, to bym nie powiedział. Kolejne za nami, znowu 24 minuty. Jak jest nagrane? Tak samo jak wcześniej. Myślę, że trzecia bateria nic nie zmieni, ale i tak to zróbmy. A bateria mocno nagrzana. Parzy. Ale działa.
dobrze. Wylataliśmy 3 baterie praktycznie non-stop. Dron nawet nie jest jakiś bardzo gorący. W przeciwieństwie oczywiście do baterii, ale to raczej standard. W każdym razie w powietrzu był łącznie jakąś godzinę i no nie przegrzał się. Także pytanie, czy ten wiatrak chłodzący procesor jest tutaj konieczny? Odpowiedź brzmi nie, a przynajmniej w takiej temperaturze, czyli 36 stopni. Ale mam jeszcze jeden test w dużo wyższej temperaturze. Tutaj w apartamencie mamy taką, powiedzmy, szklarnię. Jak te wszystkie przesuwne drzwi się pozamyka, to tutaj będzie jak w saunie, więc zamknę sobie to, poczekamy chwilę, aż się tak porządnie nagrzeje. No i wystartujemy tutaj i jeśli tutaj przy zerowym ruchu powietrza i no, przy bardzo wysokiej temperaturze dron wytrzyma, no to myślę, że nawet Egipt nie będzie mu straszny. Trochę się nagrzało, no niestety nie mam termometra, ale myślę, że tutaj 40 albo 50 stopni jest. Włączamy dronika, no i zobaczmy. Wytrzymał, choć bateria jest potwornie nagrzana, to nie wyskakiwały żadne komunikaty, żeby się tam coś przegrzewało. Moja kamera się przegrzała, telefon i laptop, ale dron spokojnie sobie radził. No to jak to jest, że kamerki się przegrzewają, a drony nie? W przypadku kamerek, jak chyba zrobiło sobie badanie GoPro, to nie pamiętam dokładnie tam liczb, ale chyba 95% użytkowników używa takiej kamerki na zasadzie włącza, nagrywa 15 sekund i wyłącza, więc nie ma sensu robienia takiej kamerki dla tych 5 użytkowników, 5% użytkowników, którzy na przykład włączają taką kamerkę, nagrywają sobie wykład czy jakąś inną relacje. Jeśli jest opcja zrobienia mniejszej i powiedzmy bardziej wydajnej kamerki, no to po prostu skorzystali z tej opcji, podobnie zresztą DJI w swoim tym Action takim malutkim. Mogli zrobić ją większą, z większym heatsinkiem, no ale wtedy te 95% użytkowników, którzy skorzystają z tego, że ta kamerka jest tak mała, no na tym by cierpiała. W przypadku drona, no nie mamy raczej takiej opcji, że co 15 sekund sobie go wyłączamy, tylko on cały czas jest w powietrzu, więc oni nie mogliby dopuścić do takiej sytuacji, że dron nagle w powietrzu się przegrzewa. Najbardziej na tym cierpi chyba bateria, bo na przykład w Hapsanie też tego wiatraka nie było, ale tam mieliśmy taki dość spory heatsink na dole. Tutaj takiego nie ma i mam wrażenie, że cała ta temperatura idzie w baterię. Nie wiem, jak to wpłynie na jej żywotność, raczej niezbyt korzystnie, no ale dron w powietrzu na pewno nam się nie wyłączy. No dobrze, słuchajcie, taki specyficzny materiał, ale wiem, że sporo osób martwiło się, że kupując tego drona będą skazani na ciągłe przegrzewanie. Jak widać, nie ma takiej obawy. Dzięki za uwagę, pamiętajcie o łapie w górę i subskrypcji, jeśli test się podobał. No i widzimy się jak zawsze w następnym odcinku. Trzymajcie się!